Cześć, z tej strony Artur Trącik, Saper. Mogę Wam przedstawić nowy wykrywacz Rutusa. Jest to Rutus Ultima. Wykrywacz metali przeznaczony głównie do osób, które szukają drobnych przedmiotów. Wykrywacz pracuje na częstotliwości 8 i 16 kHz. I ten wykrywacz jest również wykrywaczem wielotrybowym, dzięki czemu osoby użytkujące tego typu wykrywacz mogą jak najbardziej rozwinąć sobie skrzydła i pouczyć się i poznać też przygodę, czym jest szukanie bardzo dużych, głębokich obiektów, ale głównie z nastawieniem wykrywacz jest jakby projektowany do poszukiwania monet i drobnych przedmiotów. Pierwszym trybem jest tryb dynamiczny, tryb, w którym głównie poszukujemy drobnych przedmiotów metalowych, w cudzysłowie kolorowych, takich jak monety, guziki. Kolejnym trybem jest tryb statyczny, w którym mamy możliwość poszukiwania dużych, głęboko zalegających obiektów. Regulując funkcję SAT, możemy sobie zrobić fajny taki wykrywacz pseudostatyczny, typowo na all metal. I kolejnym trybem jest tryb jednoczesny. Dzięki temu wykrywacz mamy wieloinformacyjny, jest to wyższa półka poszukiwań. Mamy to wszystko w tym jednym detektorze. Zaczynając od trybu dynamicznego, wchodzimy w jego główne menu. Sygnał wiodący. W sygnale wiodącym ustalamy sobie próg dźwięku, który gdzieś możemy słyszeć w tle. Jest wielu ludzi, którzy lubią słyszeć jakiś taki delikatny pomruk pracując z wykrywaczem. Możemy sobie ustalić tak samo ton tego dźwięku w tle. Teraz mamy do wyboru tony. Mamy ton modulacyjny. Jest to całkowicie nowa funkcja, która pojawia się w wykrywaczach firmy Rutus. Tą funkcję omówię całkowicie, zupełnie osobno w dalszej części prezentacji. Mamy do wyboru 5 tonów, czyli przypisane tony do różnych kategorii metali, tak zwany multiton, oraz mamy program własny, w którym możemy stworzyć własne tony. Kolejno mamy wzmocnienie audio, czyli standardowy audio gain, przypisywanie głośności zadziałania trybu dynamicznego. Głośność żelaza, zupełnie nowa funkcja. Jest to ta druga nowa funkcja, która pojawia się w wykrywaczach firmy Rutus. Jest to głośność żelaza. Tą funkcję, tak jak ton modulowany, omówię osobno w dalszej części prezentacji. W trybie dynamicznym pojawiły się dwie zupełnie nowe funkcje. Jedną z tych funkcji, bardzo ciekawą, że tak powiem na wniosek i słuchając się, producent wsłuchując się w głosy użytkowników, stworzył głośność żelaza. Czym jest głośność żelaza? Jeżeli mamy włączoną w wykrywaczu dyskryminację, a wielu ludzi chodzi na dyskryminacji, nie słyszymy przedmiotów zdyskryminowanych. Patrz, gwoździe, wkręty, drobne żelazo na polu. Nie słyszymy ich. Ale jeżeli ktoś chce słyszeć, co się takiego dzieje, ma możliwość poprzez ustalenie głośności żelaza włączyć dźwięk dla przedmiotów zdyskryminowanych. Głośność żelaza mamy możliwość regulacji od 1 do 30. Damy w tej chwili na przykład na 15 na połowę. I proszę zobaczyć, co się stanie. I przedmiot zdyskryminowany będziemy słyszeli dźwiękiem na żelazo. Jeżeli wyłączymy głośność żelaza, przedmioty zdyskryminowane są całkowicie niesłyszalne. W trybie dynamicznym, prócz głośności żelaza, drugą bardzo ciekawą zmianą i nowością, która się pojawiła, już pokazuję, w tonach jest modulacja. Czym jest modulacja? Włączymy detektor. W tej chwili dyskryminację mamy na 30. I dla przykładu leży moneta 5-złotowa. Modulacja, jak słychać, daje nam głębię sygnału poprzez zmianę tonu. W trybie dynamicznym
ten tryb ton modulacyjny co nam daje? Jeżeli ustawimy dyskryminację na 0, wszystkie przedmioty metalowe, wszystkie, będą wskazywane jednym tym samym dźwiękiem, takim modulowanym. Jak widać na przykładzie żelaza, jak widać na przykładzie monety. Ustalając poziom dyskryminacji, możemy wyrzucić żelazo. Na przykład damy tutaj taką dyskryminację na 30, jakby wytniemy całe żelazo. W tym momencie nie słyszymy żelaza, przedmioty dyskryminacji są wyrzucone, a ton modulacyjny wskaże nam każdy przedmiot kolorowy w sposób modulowany, słysząc jego głębokość poprzez zmianę tonu. Natomiast jeszcze włączając dodatkowo głośność żelaza, dla przedmiotów zdyskryminowanych usłyszymy sygnał żelaza. A więc, używając modulacji i głośności żelaza, w taki sposób będzie sygnalizował wykrywacz przedmioty żelazne, a przedmioty kolorowe niezdyskryminowane modulacją. W ustawieniach ogólnych mamy możliwość wyboru częstotliwości 16 kHz, głównie przeznaczone do poszukiwania drobnych przedmiotów metalowych, lub 8 kHz. Tu już mamy możliwość poszukiwania dużych metalowych obiektów na większych głębokościach. Regulacja filtru EM od -2 do +2. Jest to filtr, którym możemy delikatnie odsuwać się od częstotliwości, pomijając pewne zakłócenia, które gdzieś mogą nam wystąpić, a głównie chodząc obok drugiego wykrywacza lub drugiej osoby, która używa Rutusa Ultime, możemy się lekko odstroić, aby się jednak nie wzbudzały nawzajem. Korekcja kamieni magnetycznych między innymi służy nam do odrzucania lub przesuwania na skali niepożądanych kamieni magnetycznych. Podświetlenie. Tutaj mamy podświetlenie w skali 3 poziomów. Głośność do 30 i nadajnik, który jest wbudowany wewnętrznie, możemy sobie w 2 kanałach włączyć. Dodatkowo w głównym panelu pracy mamy wskaźnik ustawionej dyskryminacji, co widzimy na ekranie, w którym pojawia się nam zakres przewodności w czasie, różnego rodzaju linie oraz krzywe. Mamy możliwość ustawienia dyskryminacji wybiórczej oraz mamy możliwość ustawienia czułości. Czułość detektora do poziomu 75. Czułość detektora do 75 w porównaniu do, na pewno jak się ktoś zapyta, do detektora Rutus Argo NE, jest bardzo zbliżona. Czułością detektor bardzo zasięgami jest bardzo zbliżony do zasięgów Rutusa Argo NE. Dyskryminacja od 1 do poziomu ID 120. To z podstawowych ustawień detektora, które mamy pod palcem. Pinpoint niezmienny i tego typu jaki jest w Argo NE oraz Rutus Alter 71. W trybie statycznym mamy możliwości regulacji menu sygnału wiodącego, określenie progu zadziałania sygnału akustycznego. Słyszymy w tle. Możemy zmienić ton sygnału wiodącego, taki jak nam najbardziej pasuje. Możemy włączyć lub wyłączyć VCO. VCO jest to nic innego jak włączenie, określenie głębokości żelaza poprzez zmianę tonu. Oraz SAT. Funkcja SAT jest to jedna z najważniejszych funkcji kanału statycznego i pseudostatycznego, pozwalająca nam na samo zerowanie progu sygnału wiodącego. I trzecim trybem pracy
jest tryb pracy jednoczesnej. W każdym tym z trybów, czy dynamiczny, czy statyczny, czy jednoczesny, mamy możliwość zresetowania takiego trybu w sytuacji, kiedy na przykład coś sobie pozmienialiśmy, chcemy wrócić do ustawień fabrycznych, bez problemu możemy sobie taki tryb pracy zresetować. W trybie pracy jednoczesnej mamy możliwość ustawień sygnału wiodącego, ton sygnału wiodącego, VCO, SAT oraz ustawić sobie tony. Ton możemy mieć 1, tonów możemy mieć 5, czyli multiton, oraz możemy napisać własny program. W ustawieniach ogólnych pozostaje wszystko bez zmian. Mamy częstotliwość 8 oraz 16 kHz, filtr M, kamienie magnetyczne, podświetlenie, głośność, nadajnik.